Witajcie kochani. Dzisiaj tak spontanicznie to wszystko wyszło, bo w weekend byłem z moimi przyjaciółmi, razem spotykamy się, kupujemy czasami świniaka całego i przerabiamy go i robimy z niego wędzonki. Teraz wrzucę parę zdjęć, żebyście mieli wizualizację, co my tam robimy. I teraz okazało się, że nikt nie chce kości. A kości jest dobre 10 kilo. I teraz ja oczywiście nie zniósłbym tego, jeżeli miałoby się to zmarnować, ale też nie mam miejsca, żeby to przechować. Ani w zamrażarce, w lodówce też długo to nie poleży. Stąd jeden z moich większych garnków, ulubionych, włoszczyzna. No i zrobimy galaretę. Ale taką wręcz nazwałbym kalogenową galaretę. W każdej jest kalogen, bo z kości to wygotowujemy. Ale ja te wszystkie kości z całej tej świnki, jak widzimy, żeberka, kręgosłup, łopatki, oczyszczę jeszcze kopytka, wrzucę do gara, zaleję wodą, wtedy będę wiedział, ile przypraw dodać, ale standardowo dodam sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie i będę to gotował 2 razy po minimum 4 godziny, a zamierzenie jest takie, żeby przekroczyć 8 godzin gotowania. Myślę, że dzisiaj pogotuję to około 7 godzin i jutro z rana również włączę na 7 godzin i wtedy zrobimy galaretę. Jedną taką w półmisku dużym, ładną. Zobaczymy jak będzie po tak długim gotowaniu wyglądała klarowność wywaru. Resztę zrobię w słoiki. Cieszę się, że jesteście. Zasubskrybujcie ci, co nie subskrybują. A ja zabieram się do gotowania tych pyszności, bo ja uwielbiam obgryzać takie kości. A wy dajcie w komentarzach, czy inny pomysł byście mieli? Wiem, na zupy, ale ja mam jeszcze takie rzeczy na zupy. Dziś pełna galareta. A obgryzanie tego podczas czyszczenia będzie naprawdę świetną zabawą. Zabieram się do pracy. Wszystko chwilę to zostawię. Odmoczę. Około 5 minut wystarczy. Jest i ogonek. Do ogonówki za mało. Mięso nam się moczy. Pozostała nam jeszcze kwestia oczyszczenia raciczek i są gdzieniegdziej mocno owłosione, więc pójdziemy na zewnątrz i je pięknie opalimy. Znalazłem kawałek deski. Mam taki palnik ze zwykłą butlą. Teraz usunę wszystkie te włoski i miejsca, w których one występują.
Korzystając z okazji, że jestem na zewnątrz, opalę sobie również cebulę do wywaru. Obrałem już marchewkę, całą włoszczyznę. Nasze cebulki są ładnie opalone. To zaraz jeszcze pod bieżącą wodą umyję i wrzucamy wszystko do gara. Na koniec moczenia wodę jeszcze wymieniam 3-krotnie, wszystko płukam i wrzucam do garnka. Wszystko zalewamy zimną wodą. Jest 7-8 litrów wody. Tutaj pójdzie 8 litrów wody. Dam dużą łyżkę wegety. Trzy łyżki soli himalajskiej. Z 30 kulek ziela angielskiego. 10 liści laurowych. I oczywiście płatki chili do smaku. No i pieprz. Pieprzu również dam 2 duże łyżki. Po pierwszych 7 godzinach spróbuję wywaru. Wreszcie w trakcie również będę próbował. I jeżeli będzie czegoś mi brakowało, śmiało można dodać. Jeżeli ktoś lubi jakieś inne jeszcze zioła, można dodawać. To jest 7 litr i 8 zakryję na wszystko. Mam już wszystko przygotowane, zalane wodą, przyprawione. Garnek trafia na ogień, zagotuję go i będę, tak jak wspomniałem, gotował go 2 razy. Dzisiaj 7 godzin i jutro też 7 godzin. Jak mi się uda złapać marchewki al dente, to wyjmę sobie ze 3 do galaretki, żeby se pokroić. Jak nie, to jutro dorzucę jeszcze w ostatnią godzinę gotowania, by mieć ładne marcheweczki, które zostawimy w salaterkach i zalejemy wywarem. Gotujemy! Znalazłem jeszcze 2 golonki. One również trafiają tutaj. 7 godzin gotowania. Ostygło mi to, ale zobaczyłem, że mam taką warstwę tłuszczu. Szczerze, jak mam galaretę, zbieram i on się marnuje. Dziś go nie zmarnuję. Zbiorę go w ten oto garnek. Na patelni przysmażę cebulkę z czosnkiem i będziemy mieli mega
smalczyk na chlebek. Chlebek jutro upieczemy i jutro będziemy mieli smalczyk. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cały proces również zaraz będziemy oglądać, a nie byłbym sobą, jakbym jednej golonki nie wyjął i obiadku nie zrobił. Zabieramy się do dalszej pracy i oczywiście na kolejne 7 godzin wstawiam wszystko, niech się gotuje. Zbieramy delikatnie, by zebrać tylko i wyłącznie jeszcze nie ścięty smalczyk. Jak byłby mniejszy garnek, no to może by mi się to ścięło i zebrałbym takie tafle po prostu białe. No ale niestety, wystudzić taki garb bym musiał czekać ze 3 dni. Dobra, na razie wystarczy. A teraz wyłowię naszą ślicznotkę. Oczywiście gdzieś papier do pieczenia zapodziałem, ale to nic się nie dzieje, bo mam rękawy do pieczenia, wyłożę rękawem. Po prostu nie chcę, żeby mi się moja goloneczka przyjarała tutaj do tego naczynia. Może nawet tam łyżką spróbuję to zrobić. Uwaga! Nie będzie to dobry pomysł. Pierwszą... Ależ to się fajnie wygotowało. Widzicie, co tu się dzieje? Haha! Taką malutką goloneczkę. Chciałbym, żeby skórą była do góry, bo wtedy zrobimy pyszną, chrupiącą skórkę. No jest moc. Nic nie będę robił. Ziemniaczki obiorę, wrzucę ją na 45 minut do piekarnika na 180 stopni i będzie ok. Możemy wyjąć już seler, również do śmieci, pietruszka, cebulę też do wyłowienia. Co, marchewkę można odłożyć, żeby dać do naszej galaretki. A na pewno można również wrzucić z 1 bądź 2 sztuki, jak znajdę. Cebula out do naszej golony. Gar trafia na palnik z powrotem. Tutaj niemała ilość naszego smalczyku. I przy okazji goloneczka na dzisiejszy obiadzik.
Cała nasza cebula trafi teraz do zeszklenia. W tym czasie pokroję czosnek i dodam go 3 minuty przed końcem smażenia cebulki. Dosmażę wtedy czosnek właśnie te 3 minuty i trafi to wszystko do naszego smalczyku. A czym podleję naszą cebulkę? Niczym innym. Tłuszczyk już mamy. Oczywiście wstawiając cebulkę również wstawiłem nasz smalczyk. Zawsze jeszcze trochę wygotuję tego wywaru, który mi się dostał. A chcemy go mieć jak najmniej, bynajmniej tutaj. Cebulka jest już prawie gotowa. Dodam teraz pół łyżki cukru. Tak, cukru. I jak zapowiadałem, całą główkę czosnku. 3 minuty i trafi to do naszego smalczyku. Teraz po upływie tych 3 minut dolewam troszeczkę gorącego smalcu. I postaram się to teraz zasmażyć na złoty kolor. I trafia wszystko do naszego garnka. Pogotuję to teraz z 10, maksymalnie 15 minut. Spróbuję, czy nie trzeba jeszcze czymś doprawić. Wszystko ładnie przeszło, jedno drugim. Smalczyk cebulką, cebulka z smalczykiem. Smakuje bardzo dobrze. Wystarczy wziąć troszkę na palec. Jest idealne. Może być trochę mocniej wyraziste. Zawsze pamiętamy, że smarujemy tym chlebem. Przygotowałem sobie 2 słoiczki, miseczkę, żeby nie narozlewać. No i przelewamy. Równo wleję najpierw z spodu cebulka i resztę doleję. Wycieramy porządnie słoik. Właśnie tak nie robimy. Żebyśmy nie mieli za dużo sprzątania. Ważne jest, żeby oczyścić rant. Hops. Zakręcić. Cały się kleje, więc jest wywar super. Op. Galaretka dochodzi i się gotuje za mną. Tutaj pięknie stygnie nasz smalczyk. A do goloneczki jednak obiorę młode ziemniaczki, ugotuję, wrzucę i zapiekę razem z golonką, żeby było wszystko gotowe w tym samym momencie. I będzie wspaniały obiad. Niezła przygoda z tych kości wyszła.
zostały rzucone i tak to właśnie jest, kochani. Dlatego namawiam Was z całego serca, byście gotowali, byście tworzyli własne przepisy i własne przygody w własnych kuchniach. Lecimy dalej. Pokażę Wam, jak będzie goloneczka wyglądać i smakować, oczywiście. I skończymy galaretę. I również zobaczymy, jak będzie smakować. Pięknie stygnie. Ja Was przepisem męczyć już nie będę, ale do takiego smalczyku już zrobiłem 4 bocheneczki do wyrośnięcia na zakwasie. Pokażę Wam jeszcze za chwilę, jakie ponacinam. One wyrosną tylko, a później już będziemy kroić, ale to już jutro. Zobaczmy, jak goloneczka wygląda po pół godziny. Dobrze wygląda. Jest ciężka. Pod względem temperatury, jak i ogółem. Jest super. Przybliżcie się, wrzucę ziemniaczki. Obłożę ją teraz ziemniakami. Jeszcze pod przykryciem będę piekł 15 minut, po czym otworzymy, żeby się nam ładnie jeszcze zapiekła, ale już jest, jak widzicie, pięknie. Wspaniałe ziemniaczki, marcheweczka, ale najważniejsza jest ona. Ależ pięknie rozgotowana, słuchajcie. Hop. To jest 7 godzin gotowania. Tego się spodziewałem. Nawet pietruszki nie będę szukał do posypania. Zobaczcie. Szanik, musztarda, ketchup. Troszkę papryczki. Cóż więcej. To jest magia sama w sobie. Nie da się tego opisać. Niby długo gotowana, że wygotowane by była. Przy galarecie jedną golonkę ekstra minimum. I do piekarnika. A jutro wyjmujemy wszystko i będzie galareta. Ależ to dobre.
Pa. Po prostu czyściutkie. Zostaje same mięsko. A w czasie mojej konsumpcji upiekł się nasz chlebek. A w czasie mojej konsumpcji tej pysznej golonki upiekł mi się chlebek. Psa. Nawet nasz pan łamał się chlebem, więc czy może być coś pyszniejszego? To do naszego smalczyku. Ale kiedy indziej zrobimy filmik na temat chlebka. A playlista jest, zapraszam. Cały czas robię postępy. Po 2 dniach gotowania ostygnięte mięsko będę teraz wyjmował i oczyszczał z kości. Po czym delikatnie je rozdrobimy. Słoiki mam już wyparzone, odstawione, by wysuszyły się. Również przykrywki. Jeszcze chciałem wrócić do naszego smalczyku. Zobaczcie, jak mega pięknie on wygląda. Bo nie wspomniałem o tym, że po 4 godzinach 5, jak on już przystygał, bardzo mocno nim wstrząsnąłem, żeby wyrównało się to wszystko. Tam, jak wcześniej widzieliście, cebulka była na dole, a smalec był na górze. Teraz jest wszystko w jednej strukturze. Jak tak wymieszałem, oczywiście nic tu nie było widać. Pod kranem, gorącą wodą oblałem słoik. Wszystko mi z tych boczków zeszło, wyrównało się. I tak przechowam go w lodówce. Spróbujemy go przy galarecie od razu, jak chlebek będzie gotowy również. A teraz zabieram się do czyszczenia mięcha. Pokrótce Wam pokażę, ale nie będę Was za długo tym zanudzał. Weź tu nie podjadaj. Całe te zieleniny, cebulę, por, seler, pietruszkę, wszystko idzie do wyrzucenia. Ewentualnie jak będę robił dla siebie, użyję marchewkę, wrzucę do półmisków, do słoików. Pójdzie tradycyjnie samo mięsko i wywar. Pamiętacie pasek żeberek? Samo wszystko odchodzi. Trochę to trwało, ale no obrałem to wszystko. Czym to będziemy wkładać teraz? Ale to jest ostatni moment. Wywar gotuję i wrzątkiem będę zalewał. To jest ostatni moment, w którym jeszcze raz przemieszam to mięsko. Jakby czegoś brakowało, to teraz możemy jeszcze doprawić. Moim zdaniem jest ok.
Dzielę to na słoiki. Pamiętamy, odparzone również wrzątkiem pokrywki. Zalewamy. Pasteryzować nie będę. Rozłożę to wszystko i zaleję wrzątkiem galarety. Za mocno nie mieszajmy, choć musimy przemieszać w tym przypadku, bo żeby nam się mięsko nie porozwalało po prostu. Niech coś będzie w tej galarecie sensownego. Do naszej galarety możemy naprawdę użyć wszelkiego formatu miseczek, salaterek, szklaneczek, łyskaczówek i tak dalej, i tak dalej. Ja tu kroję, a wy nic nie widzicie. No i moja przygoda z galaretą dobiega końca. Mam wrzątek, zalewam słoiczki. Ta będzie niezła, co? Co wymyśliłem? Do góry dnem zostawiam pod przykryciem. Spróbuję, jak zacznie się, jak będzie lekko się siądzie, to ją poruszę, żeby to się fajnie rozłożyło po całości. Miejcie same smaczne dni. Tu mi zostało jeszcze galarety samego wywaru. Może zrobię sobie jakąś fajną taką z samych jajek i warzyw. Słoiczki są gotowe, a tutaj zobaczcie na to. To jest naprawdę duża micha. Ją rozkroimy, słuchajcie, i zobaczymy. Pamiętamy, żeby delikatnie ruszyć w trakcie stygnięcia.